Większość gier jest przewidywalna. Odpalasz i wiesz, co masz robić. Strzelasz, eksplorujesz, robisz misje. No i tyle, ale są też takie, które przez chwilę udają normalne, a potem coś się zaczyna psuć, mechaniki się zmieniają, fabuła skręca w dziwną stronę i nagle grasz w coś zupełnie innego. I dzisiaj o takich grach. Control. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Odpalasz i myślisz, kolejna strzelanka z supermocami. Wchodzisz do biura, strzelasz do przeciwników, zbierasz upgrade'y. Wszystko wygląda znajomo przez pierwsze 20 minut. Potem zaczynasz zauważać, że budynek się zmienia. Wracasz do miejsca, które już widziałeś, a ono wygląda inaczej. Korytarz prowadzi gdzie indziej niż wcześniej, jakby gra sama przestawiała mapę. Do tego dochodzą moce. Nie tylko strzelasz, wyrywasz biurka, rzucasz nimi, zatrzymujesz pociski w powietrzu i nagle walka to nie FPS, tylko chaos fizyki. To jak zwykła strzelanka, która zaczyna się rozpadać. Kilkanaście godzin i cały czas coś nowego. Plusy, klimat, moce, destrukcja. Minusy, chaos w walce, powtarzalność, momentami nieczytelna. Więc jeśli lubisz akcję z twistem, siądzie. Jeśli nie, może cię zmęczyć. No dobra, teraz coś co wygląda jak RPG, ale zamiast walki masz rozmowy. Disco Elysium. Wygląda jak klasyczny RPG, kamera z góry, statystyki, dialogi. Myślisz, no będzie walka, questy, exp, tylko że nie ma tu walki. Zamiast tego chodzisz po mieście i próbujesz rozwiązać sprawę morderstwa. Rozmawiasz z ludźmi, zbierasz informacje, podejmujesz decyzje. Ale najlepsze jest to, co dzieje się w twojej głowie. Twoje statystyki to głosy. Logika mówi jedno, empatia coś innego, instynkt jeszcze coś innego. I zaczynasz się sam ze sobą kłócić. Możesz się załamać psychicznie w dialogu, albo kompletnie odlecieć. To RPG, tylko mentalny. Długa gra, ale bardzo wciągająca. Plusy, dialogi, decyzje, klimat. Minusy, brak akcji, dużo czytania i bardzo wolne tempo. Więc jeśli lubisz historię, pokochasz, a jeśli nie, odpadasz. A teraz coś, gdzie sam składasz historię z kawałków. Return of the Obra Dinn. Dostajesz statek, cała załoga martwa i zero wyjaśnień. Twoim zadaniem jest ogarnąć, co się wydarzyło. Masz zegarek, który pokazuje moment śmierci. Stoisz w zatrzymanej scenie i słyszysz ostatnie słowa. No i patrzysz na detale. Kto gdzie stoi, kto kogo woła, kto ma jakie ubranie i sam łączysz fakty. Gra nigdy nie mówi, to jest rozwiązanie. To jak bycie detektywem bez podpowiedzi. Średnia długość i ogromna satysfakcja. A co do plusów, pomysł, satysfakcja i unikalność. Minusy, trudność, brak wskazówek i wymaga skupienia. Więc jeśli lubisz myśleć, idealnie, jeśli nie, sfrustruje cię bardzo szybko. A teraz gra, która zaczyna się jak zwykłe chodzenie, a potem zaczyna się z tobą bawić. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Jesteś w biurze, narrator mówi: Stanley poszedł w lewo. Możesz iść w lewo albo i nie, i wtedy zaczyna się zabawa. Jak go posłuchasz, komentuje. Jak go zignorujesz, też komentuje. Zaczyna się z tobą sprzeczać, zmienia historię, tworzy nowe zakończenia, a ty testujesz, jak bardzo możesz zepsuć grę. To jak gra, która reaguje na wszystko, co robisz. Krótka, ale bardzo pomysłowa. Plusy, humor, pomysł, meta. Minusy, krótka powtarzalność i nie dla każdego.
Lubisz eksperymenty, siądzie, jeśli nie, no to lepiej omijać. No to teraz kolej na coś dużo cięższego. Hellblade: Senua's Sacrifice. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Na papierze gra akcji, w praktyce coś dużo bardziej osobistego. Idziesz przez mroczny świat i walczysz mieczem, tylko że cały czas słyszysz głosy. Kilka naraz. Jedne cię wspierają, inne cię podkopują. I zaczynasz wątpić w to, co widzisz. Do tego zagadki. Musisz patrzeć na świat pod konkretnym kątem, żeby zobaczyć symbole. Jakby rzeczywistość się układała pod ciebie. Więc to bardziej doświadczenie niż typowa gra, bo jest krótka, ale mocna. Plusy: dźwięk, klimat, imersja. Minusy: walka, powtarzalność i tempo. Więc jeśli lubisz klimat, pokochasz, a jeśli nie, no to może cię zmęczyć. No a teraz coś, co zaczyna się spokojnie, a kończy bardzo źle. Dredge. Startujesz jak w chillowej grze. Wypływasz łodzią, łowisz ryby i sprzedajesz je. Wszystko spoko, dopóki jest dzień. Bo w nocy zaczynają się dziwne rzeczy. Widzisz coś na wodzie, czego tam nie powinno być. Kompas zaczyna wariować i gra zaczyna cię stresować. I im dłużej jesteś na morzu, tym bardziej odpływasz. Bo masz halucynacje i pojawiają się potwory. Zwykłe łowienie zamienia się w walkę o powrót do portu. To jak symulator rybaka, tylko horror. Co do plusów: klimat, pomysł i progres. Minusy: powtarzalność, prostota, tempo. Więc jeśli lubisz taki klimat, siądzie, a jeśli nie, to cię znudzi. No to teraz coś dla ludzi, którzy lubią planować. Deadloop. For the last time, why can't you remember? No, if you just give me a second. Oh, you're not even trying. Oh, lady, I have no idea. Oh, shit, that's not good. You just hurry up already. Zaczynasz jak w typowym FPS-ie. Strzelasz, biegasz, robisz misję. Ale szybko zauważasz, że dzień się resetuje. Po każdym ranie wracasz do początku. Wrogowie wracają, misje się resetują, ale ty pamiętasz wszystko. I zaczynasz kombinować. Kto gdzie jest, o której godzinie, jak połączyć wydarzenia, żeby w jednym dniu ogarnąć wszystko. To jak shooter, ale bardziej o planowaniu niż o strzelaniu. Plusy: pomysł, level design, system czasu. Minusy: powtarzalność, wolny start i chaos. Więc jeśli lubisz kombinować, idealnie, a jeśli nie, to cię zmęczy. No to może teraz coś cięższego psychicznie. Observer System Redux. Place in matter and in flesh, the least of the values. For these are the things that hold death and must pass away. Discover in all things that which shines and is beyond corruption. Encourage virtue in whatever heart it may have been driven into secrecy and sorrow. Despise evil and ungodliness, but not men of ungodliness or evil. These understand. Ignore the obvious, for it is unworthy of the clear eye, kindly heart. Clear eye. Jesteś detektywem w cyberpunkowym świecie. Chodzisz po mieszkaniach, skanujesz ślady, analizujesz ciała. Klasyczne śledztwo, przez chwilę. Bo potem wchodzisz do umysłu podejrzanego i wszystko się rozpada. Pokój zmienia się w koszmar, ściany pulsują, obrazy gliczują i nie wiesz, co jest wspomnieniem, a co halucynacją.
Musisz przejść przez to i wyciągnąć informacje. To bardziej doświadczenie niż klasyczna gra. Jest krótka, ale ciężka. Co do plusów, klimat, design, pomysł. Minusy, dezorientacja, tempo i chaos. Więc jeśli lubisz ciężkie klimaty, bierz śmiało, a jeśli nie, odpadasz. I teraz coś dla mózgu. The Talos Principle. Z zewnątrz puzzle. Przesuwasz kostki, ustawiasz lasery i otwierasz drzwi. Klasyczna zagadka, ale między poziomami czytasz terminale. Rozmawiasz z czymś, co zadaje pytania. O świadomości, o istnieniu i nagle zaczynasz się zastanawiać, co robisz. Czy jesteś tylko graczem, czy czymś więcej. Gra zaczyna wchodzić ci do głowy, no to jak Portal, ale bardziej filozoficzny. Plusy, zagadki, klimat i głębia. Minusy, trudność, tempo, no i na pewno nie dla każdego. Więc jeśli lubisz myśleć, idealnie, ale jeśli nie, odpadasz. I na koniec coś, co wygląda jak zwykły shooter, ale kończy się zupełnie inaczej. BioShock Infinite. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No, I mean, I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting we've arrived. Startujesz jak w typowym FPS-ie. Latające miasto, przeciwnicy, bronie i moce. Wszystko wygląda znajomo. Strzelasz, używasz zdolności, latasz po tyrolkach między budynkami, ale potem pojawia się coś dziwnego. Drzwi do innej wersji rzeczywistości. Jedna scena, dwie wersje. Ta sama postać, inne życie. I zaczynasz się gubić, co jest prawdziwe, która wersja wydarzeń się liczy, a potem gra zaczyna to wszystko łączyć. I nagle wszystko ma sens, albo jeszcze większy chaos. To już nie jest zwykły shooter, to jest historia, która zmienia wszystko pod koniec. Co do plusów, fabuła, świat i zakończenie. Minusy, liniowość, gameplay i powtarzalność. Więc jeśli lubisz historię, warto, a jeśli nie, zostaniesz dla akcji. I to jest właśnie najlepsze w takich grach. Myślisz, że wiesz, w co grasz, a gra nagle zmienia zasady. I zanim się zorientujesz, grasz już zupełnie inaczej. I to jest ten moment, który zostaje w głowie. Daj znać, która gra najbardziej Cię zaskoczyła i dlaczego. A jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.